Siemka widzowie, w dzisiejszym odcinku opowiem o właściwościach psycho. Są to efekty, które posiadają synergetyki, rary, epiki. Staram się wytłumaczyć, o co w nich chodzi, bo często o to pytacie, oraz powiem, w jaki sposób zwiększyć ich właściwości, bo to też niektórych nurtuje. Będę tu bazował na wiki Taerny. Jest to stronka, która dotyczyła poprzedniej wersji gry, ale te właściwości się nie zmieniły, nie pojawiły się żadne nowe. Także tu link też będzie podany w opisie, byście mogli sobie na spokojnie w wolnym czasie tam poczytać. Także zabieramy się tutaj do omówienia. No ogólnie tak w takim wielkim skrócie, no to te psychowłaściwości to są takie naprawdę skoksowane efekty, które uczynią twoją postać, że ona będzie jeszcze silniejsza, jeszcze mocniejsza, będzie więcej wytrzymywać, będzie więcej bić, lepiej trafiać. O kurwa, jaki ja jestem silny. No naprawdę warto się zainteresować tą rzeczą i już tam na przyszłość sobie powiedzmy też dobierać wedle swojego uznania przedmioty, te synergetyki, no aby się pokrywały swoimi preferencjami. Że tu w wielkim skrócie najpotężniejsze części ekwipunku posiadają dodatkowe właściwości, często nazywane właściwościami psychoefekty. Poza wspomnianymi tymi tutaj rarami posiadają je również sety oraz epiki. Wszystkie bonusy mają działanie tylko w walce. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż sety dla poziomu 100+ rozładowują się tylko, gdy postać nosi komplet części, to znaczy 5. Już tak napomknę o tych setach, są to po prostu komplety ekwipunku na różne przedziały poziomowe. Gdy złączycie wszystkie części bądź częściowo, no to wasza postać otrzyma tam rozmaite psychobonusy. A to można w innym odcinku o tym sobie powiemy. A dzisiaj skupimy się typowo na wyjaśnieniu, na czym co polega. Aby ogólnie ta psychowłaściwość działała na twojej postaci, twój przedmiot musi być nałożony, on musi być naładowany. Jeżeli chodzi o sety, no to tutaj minimum 2 części powinny się znaleźć na twojej postaci. I to chyba tyle z takich tu właśnie ważniejszych informacji. Przedmioty rarowe, tak? One mogą posiadać 1 psychobonus, 2 psychobonusy, również 3, tak samo jak przedmioty epickie. Jeżeli chodzi o synergetyki, no to jest ten minus, że one posiadają tylko 1 bonus, dlatego też jest ważne dobieranie tego ekwipunku właśnie pod swoją profesję, tak aby te psychobonusy były jak najbardziej tutaj adekwatne. Z tym, że na niskich poziomach no też za bardzo się tak nie nastawiajcie, tak, że konkretnie na coś, bo i tak będziecie ten ekwipunek tam później wymieniać, lepić, łączyć, tak, i możecie nie osiągnąć konkretnie tego, czego byście oczekiwali. W ekwipunku to na filmiku to mogliście zobaczyć, że możecie również sobie sprawdzić waszą postać, ile łącznie wszystkiego posiadacie. To jest ciekawy aspekt, żeby tam sobie kontrolować, tak, po prostu wszystko. No i dobra, i tu ogólnie bonusy zostały podzielone na pasywne i aktywne. No zacznijmy od tych bonusów aktywnych. I tutaj sobie możemy połączyć dodatkowe obrażenia od ognia, energii, zimna. Są to dodatkowe obrażenia, znajdują się tylko przy broni. I to polega na tym, że wasza broń, oprócz tego podstawowego ataku, dokładane są obrażenia dodatkowe z danego żywiołu. I to jest o tyle ciekawe, że jeżeli w przyszłości może będzie coś takiego, że będzie można zaczarować bronię, tak, to będzie można sobie trochę balansować tymi tutaj obrażeniami tych żywiołów i dostosowywać, tak, do danej instancji, no bo powiedzmy sobie dodatkowe obrażenia od ognia w jednym miejscu będą spoko, a w drugim no nie za bardzo, bo moby mogą mieć odporność. Ale na tym to polega. Dodatkowe punkty akcji. To występuje w każdym epiku. Jeżeli ktoś oglądał ostatni odcinek, to wie, o czym mówię. Również tutaj dodatkowy punkt akcji możemy otrzymać, gdy założycie pełny set na setny poziom i wtedy również otrzymujecie +1 punkt akcji. Modyfikatory trafień i obrażeń. Tutaj jest oddzielna strona, aby przejść dalej. Tu zachęcam, żeby wejść i kliknąć. O co chodzi z tymi modyfikatorami trafień i obrażeń? Jeżeli chodzi o modyfikatory trafień, macie 3 rodzaje. Modyfikator trafień magicznych, dystansowych i fizycznych. Zależnie jaką profesją gracie, tak, to wybieracie taki modyfikator, który będzie oddziaływał na waszą strefę ataku, którą wykorzystujecie najwięcej. Czyli tam modyfikator trafień magicznych dla voodoo, fizyczny to dla barbarzyńcy, dla rycerza, dla shida, dystansowy to będzie spoko dla łucznika, czy też maga ognia. Im większy jest ten modyfikator, tym większą celność posiada wasza postać. Bardzo to ułatwia, tak? Trafianie ataków, no i osłabianie przeciwnika. Jeżeli chodzi o modyfikatory obrażeń, może to być modyfikator obrażeń magicznych oraz fizycznych. I to również zależnie, jeżeli gracie fizyczną profesją, to wybieracie modyfikator obrażeń fizycznych. Jeżeli magiczną, to magicznych. Im więcej tego modyfikatora, no to tym wasza postać zadaje większe obrażenia. I z tym, że jeżeli gracie druidem, to modyfikator obrażeń magicznych wpływa również tutaj na zwiększenie waszego leczenia. Warto o tym pamiętać. Obrona dystansowa.
podnosi skuteczność obrony ataku z dystansu, obrona przeciw urokom podnosi skuteczność obrony ataków magicznych, obrona wręcz podnosi skuteczność obrony ataków w zwarciu. Tu chyba nie ma co tłumaczyć, moim zdaniem na wyższych poziomach to się dobrze spisuje, na tych niższych niekoniecznie, więc ogólnie chyba też bym odradził pchać się w coś takiego. To warto mieć na uwadze, że to bardziej w późniejszym etapie gry się może przydać, ale i tak są lepsze modyfikatory. Oszukać przeznaczenie, bardzo ciekawy tutaj psychoefekt, on działa tylko jeżeli macie również set na setny poziom, jeżeli on jest w pełni skompletowany, to jeżeli wasza postać miałaby zginąć, to ona nie ginie, tylko zostaje jej 1 punkt życia. I to niekiedy ratuje sytuację, gdy powiedzmy tym ostatnim atakiem wasza postać miałaby zginąć. Bo jeżeli tych ataków tam szłoby jeszcze więcej, to wiadomo, to na nic się tutaj nie przyda, ale jest to też bardzo pomocne w walkach PvP chyba, bo tam jednak gracze mają określoną ilość ataków, więc coś tam można podziałać, ale to też jako ciekawostka na nowych serwerach. Zanim ktoś skompletuje taki set, to trochę potrwa. Regeneracja kondycji, regeneracja many zwiększa tą wartość co rundę. No tak, z tego tu wynika, że jeżeli powiedzmy ktoś posiadał 1000 kondycji, bazowo otrzymywałby tutaj 50, tak, co rundę. A jeżeli miałby z modyfikatorów tam plus 1%, no to on by otrzymywał 6% i to by się przekładało na 60, tak, kondycji co rundę. Wyssanie many, specyficzny psychobonus, który znajduje się tylko w latarni życia epickiej broni dla druida. Atakując gracza przeciwnika, kradniemy manę po prostu. Jedna z lepszych ogólnie psychowłaściwości w tych epikach. Bardzo mi się podoba, bo sam gram druidem. Zużycie kondycji, zużycie many, chodzi tutaj o zmniejszenie. Także wasza postać zużywa mniej właśnie tych zasobów. Maksymalny próg tego bonusu wynosi minus 60%. Więc ogólnie, jeżeli ktoś gra powiedzmy magiem, to też musicie sobie jakoś tak to wykalkulować, że gdy tam dostaniecie źródło, które tam w przyszłości druid będzie posiadał pewnie na takim poziomie, że będzie zmniejszał minus 40%, więc warto byłoby się tam zainteresować przedmiotem do takiego poziomu, aby on zmniejszał te minus 20, tak? I to, jeżeli to się połączy, no to będzie minus 60, byłoby więcej, no to już byście z tego nie skorzystali. Że jeżeli chodzi o synergetyki, też byście musieli sobie tak to jakoś podobierać, aby nie przekroczyć maksymalnego progu, no bo nie będziecie wykorzystywać potencjału, tak, tych przedmiotów, ale to się przydaje właśnie chyba na takich też mniej wymagających instancjach, bo są takie różne przedmioty, przykład wisiorki z konstrukta i to może tam trochę jakby usprawnić bicie niektórych instancji. Dobrze, to były bonusy pasywne. Przejdziemy do bonusów aktywnych. Będą działały zależnie od tego, jakie macie szczęście. Odporność na unieruchomienie. No na pewno jeżeli już trochę pograliście, mieliście styczność z druidem w drużynie, zauważyliście, że on posiada umiejętność tutaj rzucania korzenia. Na początkowych etapach ta odporność się w ogóle tam nie przyda. W późniejszych też nie jestem do końca przekonany co do niej. A to polega na tym, że wasza postać posiada tu jakąś szansę obronienia się przed unieruchomieniem, tak? Jeżeli ktoś da tych korków więcej, że ta odporność będzie tutaj działała, no to wy będziecie dostawali obrażenia, tak, z tych korzeni, więc to jest też trochę minus, bo jeżeli takie 2 korki by w ciebie weszły, to dostajesz tylko po głowie 2 razy. A jeżeli takie korki by poszły 4 razy, jeżeli byś się wybronił, to 4 razy, tak, dostaniesz. Tu też jest informacja, że maksymalny próg bonusu dla graczy wynosi 60%. Odporność na trafienie krytyczne obniża bazową szansę przeciwnika na trafienie krytyczne. Na przykład przeciwnik ma 3% na krytyka, gracz ma 1% odporności na krytyka. To rzeczywista szansa na wejście krytyka wynosi 2%. I tak szczerze mówiąc, ten bonus chyba też w przyszłości nie był jakoś tam mocno wykorzystywany. Znaczy on tam spoczko działa, ale no nie jest jakiś taki efektowny. Bardziej opłaca się iść właśnie w redukcję otrzymanych obrażeń krytycznych, ale to tam za chwilę niżej przejdziemy do tego. Odporność na zamrożenie, jeszcze również czego nie byliście w stanie doświadczyć. Raczej, jeżeli jesteście nowymi graczami, wasza postać może zostać zamrożona na niektórych instancjach, nie będziecie w stanie się ruszyć. I żeby temu przeciwdziałać, wprowadzono niektóre przedmioty, które posiadają taką odporność. Synergetyki, z tego co widziałem, no nie posiadają takiej odporności. Maksymalna odporność wynosi 80%, nie 60% jak to zwykle bywa. Jeżeli chodzi o podwójne losowanie obrony, podwójne losowanie trafienia, bardzo przydatne, jeżeli wasze procenty oscylują powiedzmy tak w 50-60%. Jeżeli tam jesteście zrobieni pod rękę, pod wiedzę, macie tutaj wysokie, tak? Macie wysoką trafialność, to wam się to za bardzo nie przyda. Z tego powodu, że po prostu działa w taki sposób, że jeżeli
kogoś nie traficie, to taki modyfikator może zadziałać i nastąpi drugie losowanie trafienia, tak? Bądź tam obrony. A tak mówię, że dlatego to się nie przyda, jeżeli ktoś ma właśnie dużo tych statystyk, a to dlatego, no bo no tak na chłopski rozum, jeżeli tam macie przeciwnika 80-90%, no to tak będziecie trafiać po prostu często, tak? I ten modyfikator nie będzie po prostu wykorzystywany. A jeżeli chodzi o przyszłość, no to może się przydawać, bo te procenty nie będą takie wysokie, jak są teraz na początku i to możecie mieć na uwadze. Przełamanie dymków daje szansę na to, że atak pomimo wystąpienia dymka wynikającego z odporności na uroki jednak trafi. No jeżeli tam gracie voodoo druidem, pewnie rzucając uroki natrafiliście na sytuację, gdy zamiast trafienia pojawił się taki szaro-czarny dymek, tak? I ta odporność właśnie działa w taki sposób, że macie szansę przełamać ten dymek i trafić tym waszym atakiem. Z tym, że chyba dostępna dopiero od poziomu 110, gdy założycie pewne spodnie. Jeżeli chodzi o redukcję otrzymanych obrażeń, no to tutaj jeden też z takich silniejszych bonusów, ale to też wykorzystywane bardziej na wyższych poziomach. No finalnie otrzymane obrażenia o dany procent wynikający z psychowłaściwości są zmniejszane. Czyli powiedzmy posiadacie tam 10%, tak, takiej psychowłaściwości, zamiast otrzymać 1000 obrażeń, to otrzymacie 900. Ja tu na każdy rodzaj otrzymanych obrażeń, także coś takiego ciekawego, to właśnie na tych właśnie większych poziomach, gdy się dostaje niezły łomot. Redukcja otrzymanych obrażeń biernych to działa tylko na rodzaj ataków, które byście otrzymali w następnej rundzie z krwawienia, korzeni, rój os, podpalenia, agonii, jakiegoś tam zakażenia. To również obniża utratę kondycji powodowaną przez aurę zimna, także to takie też również przydatne bardziej na wyższych etapach gry. No bo jeżeli powiedzmy macie taką redukcję, tak, otrzymanych obrażeń biernych, jeżeli ktoś by was sam pogryzł, no to w następnej rundzie nie dostaniecie na przykład 600 obrażeń, tylko 400. No i tak analogicznie z tymi tutaj pozostałymi umiejętnościami. Redukcja otrzymanych obrażeń krytycznych, no i to właśnie to mi się bardziej podoba, bo to zmniejsza finalnie otrzymane obrażenia przy trafieniu krytycznym dla posiadacza tego bonusu o dany procent wynikający z psychowłaściwości. I to czuć, gdy to zadziała, ponieważ obrażenia krytyczne mogą zwiększać zwykły damage razy 2, razy 3. Każdy procent jest na wagę złota, jeżeli chodzi o tą redukcję i to też ratuje niekiedy sytuację. Rozproszenie Holma, typowa tutaj właściwość defensywna, ta sama jak tu poniżej skok Farida. O wiele lepiej coś takiego sobie wybrać niż jakieś tutaj właśnie obrony dystansowe, czy przeciw urokom, czy obrona wręcz. No i jeżeli chcecie robić defensywną postać, to wybrać właśnie albo rozproszenie Holma, albo skok Farida. Rozproszenie Holma polega na tym, że zmniejsza otrzymywane obrażenia o 60-70%. Działa to na każdy rodzaj ataku. Dostajecie o wiele mniejsze obrażenia niż tutaj bazowo to miałoby tam wyglądać, tylko z tym, że pamiętajcie o tym, że to nie jest, że to zawsze wam zmniejszy. Tyle ile macie tam procentów, no to tyle macie szans na to, że ten efekt zadziała. Kolejny skok Farida i moim zdaniem on też jest o wiele lepszy od rozproszenia Holma, ponieważ on daje całkowitą szansę na uniknięcie ataku przeciwnika, z tym, że nie działa na ataki magiczne oraz obszarowe. Ale uważam, że dlatego to jest lepsze, ponieważ w przyszłości będzie lepiej uniknąć ataku, bo często ataki będą wiązały się z jakimś debuffem, więc jeżeli unikniecie, no to po prostu nie będziecie posiadali debuffa. Jeżeli zrobicie się bardziej pod rozproszenie Holma, no to tutaj ten debuff będzie siadać. Pomimo tego, że te obrażenia będą mniejsze, no to wasza postać będzie miała taką choinkę tych różnych osłabiających efektów. Więc jeżeli tu miałbym coś doradzić, to bardziej ten skok Farida, tak naprawdę to ułatwi tam grę druidowi, rycerzowi. No ewentualnie jak ktoś tam jeszcze inny bardziej chciałby się nastawić na solo grę, to też będzie wskazane. Szansa na odczarowanie. Moim zdaniem chyba jeden z najlepszych tutaj efektów. Taki efekt też trochę defensywny, ponieważ im więcej macie tutaj procentów tej szansy, no to macie możliwość usunięcia losowego efektu pod koniec każdej rundy. Czyli pod koniec każdej rundy możecie pozbyć się jednego efektu, który jest negatywny, tak? Więc no naprawdę to pomaga też bardzo druidowi, bo on tam nie musi co rundę kogoś myć. Wam to może uratować tam życie, bo powiedzmy nie stracicie kondycji, jeżeli tam zostanie zmyta aura zimna. No wiele jest takich sytuacji, gdzie powiedzmy druid też posiada jakieś uciszenie, zamrożenie, no to dzięki temu on po prostu jest cały czas w grze, może brać czynny udział. No i to się tyczy w sumie każdej postaci, jeżeli tam już otrzymujecie na tych wyższych poziomach jakieś takie
debuffy, które tam mocno też wpływają na waszą celność, więc to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ułatwia gierkę. Szansa na podwójny atak to jest coś, co kochają damagerzy, jak i również debufferzy. Szansa, że wasza postać wykona dodatkowy atak. Nie działa to na uroki pozytywne oraz ataki obszarowe. Dodatkowy atak pobiera zasoby oraz ma taką samą szansę trafienia jak atak wyjściowy. Też jeden z lepszych tutaj psychowłaściwości, ponieważ no bazowo możecie wykonać 5 ataków, dzięki temu, mając duże szczęście, wykonacie ich aż 10. Wiadomo, tu zasoby będą pożerane, ale to się przełoży po prostu na szybsze zabijanie różnych przeciwników, więc bardzo, bardzo dobre. Widzę, że ostatnim tu psychoefektem jest szansa na trafienie krytyczne, no i moim zdaniem no, szansa na podwójny atak wygrywa z tym, no bo no, macie po prostu drugi atak i również ten kryt może się jakby odblokować, bo tam bazowo i tak to wynosi 2%, tak? Jak to zostało tutaj napisane. No i tutaj macie również napisane, że w PvE i macie tu 80% na to, że te obrażenia zostaną zwiększone dwukrotnie bądź trzykrotnie, a to już jest tam 20% tylko. Także, ale ogólnie, żeby zrobić taką, myślę, że dobrą hybrydę, która będzie dużo biła, najlepiej połączyć te dwa psychoefekty. Nie bez powodu najlepszy epik w gierce Żmij, tak, dla postaci Maga Ognia kosztował najwięcej, no ponieważ łączył ze sobą te dwa psycho. Ale ogólnie, jeżeli też właśnie preferujecie grę solo, no to takie trafienie krytyczne będzie dla was mniej uciążliwe, tak? Właśnie ze względu na zużywanie kondycji i many. I to tak pokrótce sobie omówiliśmy. Jak naprawdę macie jakieś pytania, postarałem się to jakoś tak tu najkrócej omówić, ale jeżeli czegoś nie zrozumieliście, no to pytajcie. Widzę, że już to trochę trwa, 20 minut, ale jeszcze powiem wam, jak można zwiększyć poziomy tych psychowłaściwości, tak? No jeżeli chodzi o synergetyki, no to tu prawdopodobnie oglądaliście już odcinek odnośnie tego, nie wiem, u mnie albo u kogoś innego i to już na pewno wiecie, że żeby zwiększyć ten poziom u synergetyków, no to należy połączyć dwa przedmioty i to tam co każde połączenie zwiększa się tutaj ten psychoefekt, ale jeżeli chodzi o rary, jeżeli chodzi o epiki, macie tam kilka takich jakby rzeczy, którymi możecie zwiększyć ten poziom i ogólnie tak bardzo upraszczając, aby przejść z jednego poziomu do drugiego, musicie zgromadzić doświadczenie w tym danym przedmiocie. A jak zgromadzić te doświadczenie? To słuchajcie, należy chodzić bossy, bo za każdego bossa czempiona otrzymacie psycho doświadczenie, które będzie się rozkładać na przedmioty, które masz aktualnie założone. Więc jeżeli chcesz expić sobie jeden przedmiot, psycho, i nie synergetyk, tak? Nie synergetyk, bo synergetyków tak się nie expi. To zakładacie sobie powiedzmy jeden rarek na bossa i z takiego bossa otrzymacie wszystkie punkty doświadczenia psycho na ten jeden przedmiot. Możecie również wykonać tam jakieś specjalne zadania, które zwiększą również te właściwości, jakieś daily questy, to na wyższy poziom. Możecie również zdropić tam dielektryki z czujek i za oddawanie takiego dielektryka również będziecie otrzymać tam chyba 55 psycho. I to może być takie trochę ułatwienie, żeby tam szybko sobie przeskoczyć na następny poziom. No i tu również pokonując specjalnych przeciwników w trakcie eventu, to na zasadzie tutaj tych bossów, tak? To, co macie założone w ekwipunku, no to te przedmioty będą dostawać to właśnie doświadczenie. I teraz zależnie, którą rangę przedmiot posiada, to tyle tutaj doświadczenia potrzebujecie do następnego poziomu. I tutaj macie rozpiskę dla rangi 6, sobie to zastopujcie, spokojnie możecie się przyjrzeć, tak? Czyli ranga 6, ranga 7, ranga 8, ranga 9 oraz tutaj na końcu ranga 10, 11, 12. No i to, co zauważyliście, gierka jakby premiuje expienie tych przedmiotów rarów niskiej rangi, bo tego doświadczenia porównując tutaj do drugiego poziomu potrzebujecie tylko 200. Jeżeli taki przedmiot jest 12 rangi, no to potrzebujecie 5 razy tyle. Także duże naprawdę ułatwienie i to może na początku wam pomóc w grze. Chociaż i tak wiecie jak to jest obecnie, że te synergetyki jednak wyparły większość rarów. Jeżeli chodzi o te psychorary, otóż trzeba tam się zastanowić, tak? Co będzie dla was lepsze. Mam nadzieję, że odpowiedziałem tu na nurtujące was pytania. Jeżeli coś pominąłem istotnego, to też tam możecie mnie pouczyć. I to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.